Cześć, idziemy na wycieczkę na szczyt Le Morne Brabant. Szczyt ma 556 metrów nad poziomem morza, zdaje się. Przy starcie szlaku jest parking, całkiem spory. Jest też budka strażnicza, gdzie trzeba się wpisać na listę gości, łącznie z czasem wejścia. Potem trzeba będzie się wypisać, po której się wyszło. Zostawia się numer telefonu kontaktowy, w razie czego. I wbrew pozorom, wbrew niektórym opiniom, czy może kiedyś tak było, że pobierali opłaty za wejście, teraz są dobrowolne donacje i nie trzeba teoretycznie nic płacić, także jest w miarę ok. Ruszamy na szlak i zobaczymy, jak nam pójdzie. Z górą Le Morne Brabant wiąże się pewna legenda. 1 lutego 1835 roku, kiedy na Mauritiusie oficjalnie zniesiono niewolnictwo, patrol policji został wysłany na półwysep Le Morne, aby poinformować tutejszych zbiegów, że stali się wolnymi obywatelami. Ci przekonani, że organizuje się na nich obławę, spieli się na skałę Le Morne, gdzie wielu z nich miało rzucić się w dół, wybierając śmierć zamiast zniewolenia. Legenda ta nie została potwierdzona przez historyków, lecz żywo funkcjonuje w świadomości lokalnej społeczności. Jedna odnoga szlaku, która prowadzi najkrótszą drogą na szczyt, jest zamknięta z powodu osuwisk, ale da się ją obejść troszkę dookoła. Wygląda na to, że szczyt jest dostępny. Także idziemy. Widoki są bardzo ładne. Niestety, jak to my, idziemy w pełnym słońcu, bo jest prawie południe, także jest dosyć gorąco. Najbardziej hardkorową część wspinaczki. Podobno bliżej szczytu trzeba będzie się wspinać na kolanach, znaczy na czworakach. Weszliśmy na szczyt do metalowego krzyża. Przed nami słynny podwodny wodospad, którego w ogóle nie widać. Przyszła chmura i wszystko zasłoniła. Także takie widoki. Jesteśmy na szczycie. Droga w górę zajęła nam 1,5 godziny mniej więcej. W dół powinno pójść ciut szybciej, chociaż ta ostatnia część podejścia jest tak ostra, że prawdopodobnie w dół może być tak samo długo jak w górę. Zobaczymy. Spróbujemy puścić drona, jeżeli pogoda pozwoli, a jeśli nie, to zaraz będziemy wracać. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.
Can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling. I jeszcze zanim ruszymy w dół, kilka widoczków ze szczytu. Większa część trasy w dół, przynajmniej ta początkowa, to jest zjeżdżanie na tył. Wymaga obu, także nie będzie dużo ujęć z tego etapu. A dodatkowo bardzo wieje. Widoki są piękne, ale zejście jest ciężkie i nie powinno się robić tego co ja, czyli kamerować i schodzić naraz. Ale wszystko dla moich widzów. Najwyżej polegnę i wtedy zostanę sławny. Jeśli mnie słychać, to za nami już ta najbardziej stroma część wspinaczki, czyli w zasadzie schodzenia. Teraz już druga połowa, przewyższenie jest dużo łagodniejsza, będziemy sobie wracać z spacerkiem. Widoki są super. Spotkaliśmy właśnie stado małp dzikich. Jesteśmy już prawie na samym dole przy parkingu. Niestety są dosyć nieśmiałe i się wszystkie chowają, ale skacze tutaj kilka mniejszych po drzewach, kilka większych też chodziło, no ale niestety do kamery się nie chcą pokazać. No jest małpa, ledwo ją widać poza liściami, ale jest, żeby nie było, że ściemniamy. No i doszliśmy już do początku. Przed nami brama, która oznacza początek szlaku. Obok jest budka strażnika i są też toalety, gdyby ktoś potrzebował. Szlak już za nami. Zajęło nam to w obie strony około 3 godzin. Dodatkowo spędziliśmy godzinę na szczycie, żeby puścić drona i zrobić zdjęcia. Szlak był w połowie bardzo łatwy, w połowie dosyć ciężki, ale ogólnie bardzo polecamy. Widoki są spektakularne. Jeżeli macie dobrą widoczność, jeżeli nie ma za dużo chmur, no to jest taki punkt naprawdę konieczny. Jeżeli jesteście na Mauritiusie, trzeba to zobaczyć. Cześć!